Dziękujemy. Nie trzeba. Tutaj widzisz tu? To jest ten domek? Ta 19? Tak. Święcka 19. A wy tu mieszkaliście, czy? No właśnie tak. Mieszkaliśmy, prowadziliśmy firmę i wszystko było w jednym miejscu. Ale tutaj jakby jest taki początek początków, nie? Ale to idziemy, nie? Idziemy. Ja w ogóle na początku nie wiedziałem, co to jest w ogóle rola. Znałem gościa, który miał firmę taką konsultingową, który z Rosjanami handlował. Poszedłem do niego, jako wiecie, student i mówię, że będę może dla niego będę sprzedawał. Mówi okej, nie, że spoko. No to mówię sobie, no to działamy, nie? No to i tak zaczęło się. Panie, mam oryginalne dżinsy z Turcji. Pierwszy klient i od razu wiecie, kurwa NBP, ja mówię, ja pierdzielę, jak ja to obsłużę, jak ja to zrobię. No i się okazało po jakimś czasie, że gość, który to robił, to się nie udało, tego nie dowiózł, wiesz, ja do tego emocjonalnie podchodzę, bo tu klient, bo wiecie, bo to trzeba zrobić super serwis. Czułem, że to jest traktowane to wszystko po macoszemu, nie? Ale od małego tak zawsze interesowałem się, rysowałem. Rysuj z niedźwiadkiem. Na architekturę w ogóle chciałem iść i gdzieś tam próbowałem się dostać. Najpierw rysujemy duży owal. Gdzieś tam zawsze trochę tą rękę miałem taką, że coś tam się rysowało, coś robiło. Prawie kończymy. I tak, wiesz, i poczułem to, nie? Że to jest to. Brawo! Właśnie skończyliśmy rysować naszego misia. To, nie? I mówię do gościa, byśmy to zrobili, tamto zrobili, a on to tak miał to gdzieś, nie? I ja w tym momencie mówię, co jak ja mam tak pracować, nie? To ja to sam będę robił, nie? To jest fajne, że każdy produkt ma swoją historię i to, że te produkty jakby tworzymy zawsze od początku, a nie jest tak, że robimy, wiesz, tu znalazłem produkt, ktoś go miał, odkupiłem go od kogoś i wiesz, i sprzedaję dalej, nie? Tylko to trzeba było coś, wiesz, stworzyć, zrobić, kurde, wiesz, wdrożyć, szablony porobić, że cały proces, tak? No i właśnie przy tym są różne takie historie, chociażby z tym namiotem i z tym samolotem, nie? Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Dobra, widzę. O, tamto czwarte. Tamto. A magazyn mieliśmy tam w tym, gdzieś w tej szklarence. Nie no, nie mieliśmy ani piwnicy, do piwnicy baliśmy się cokolwiek trzymać, bo tutaj taka dzielnica jest jaka jest, no to nie będę mówił, a tam był balkon, szklarnia taka, ja to szklarnia mówiłem, no i wiesz, żeśmy trzymali, układali te roll-upy, wiecie, jak śledzie i później wyciągało się taki rozmiar i trzymaliśmy gdzieś u kogoś. Ale do czego nawiązuję, bo stół ping-pongowy to był, wiesz, ping-pong, nie wiedzieliśmy co mamy zrobić, no i pomysł, kurde, do Decathlonu kupujemy ten stół ping-pongowy. I na stole ping-pongowym zdemontowaliśmy wszystko i na tym rozkładaliśmy wydruki i cieliśmy. To był stół do produkcji, stół do ping-ponga, nie? I do kieszeni. No już mamy dźwiękowca w firmie nowego. No i już. Mieliśmy też trochę dosyć mieszkania, wiecie, i pracowania w jednym miejscu, bo trzeba było to trochę oddzielić, bo cały czas byliśmy w pracy. Co prawda to się nie zmieniło później, bo jak tu się przeprowadziliśmy, to po prostu żeśmy tylko jeździli nocować do chaty. Pamiętam, jak kupiliśmy pierwszą maszynę solwentową. No jak się wjechało na samą górę, jak ktoś wjeżdżał, już wchodził na dole i windą się zbliżał do góry, to no waliło jak z cyrku, nie? I to po prostu ten solwentem, bo to był taki, wiecie, twardy solwent, chemia. Sam czuję po latach, jak ja tam stałem z 3-4 lata z Marcinem przy tej maszynie, bo żeśmy na zmianę drukowali i tam później ktoś jeszcze się uczył i tak mówię, to było naprawdę hardcore, nie? Marcin właśnie. Halo.
Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Nie wiem, Dlaczego? nie wiem. Możemy porozmawiać, ja teraz nie mam głowy. Właśnie tu robimy jakieś wywiady i a ja tym, wiesz. No i do czego zmierzam? To pamiętam z Marcinem pierwsze zlecenia. Były displeje, były te druki. To raz chyba, nie wiem, 3 albo 4 dni mnie w domu nie było. To na tych torby od hitów, nie? Jak są, to były tak poukładane koło stołu ping-pongowego. To żeśmy się to nie będę szedł do domu na 3 godziny, się kładłem spać i spałem na torbach i na drugi dzień od nowa. I tak to wiecie. No ale to gdzieś się zbudowała taka historia, nie? I to jest fajne. Pojechaliśmy z Marcinem do tego, na targi do Berlina. To była chyba pierwsza Vespa wtedy w Berlinie i poznaliśmy jakiegoś Chińczyka. Ciao, what happened? You guys texted me, said you fucked up and looking to party. Po 10 dniach byliśmy z Marcinem w Szanghaju i żeśmy już, wiecie, jeździli po fabrykach, targach, szukali i tak się zaczęła, wiecie, ta cała przygoda, nie? Później już kolejnych tych roll-upów lepszych, ścianek i później jakieś tam historie typu właśnie Vario i tekstyli. No ale to ma też swój jakiś tam właśnie klimat, nie? No i jeździliśmy tak jak porąbani do tej Warszawy i żeby tam prezentować te produkty i był taki pomysł nawet swego czasu, żeby to biuro otworzyć w Warszawie i coś tam się przenieść, ale im więcej tam jeździłem, tym bardziej ta Warszawa dla mnie to było po prostu jak wiecie, no jak za karę się zaczęło robić trochę, nie? To już robiliśmy wszystko, że tak powiem, sami, tak? Na początku byłem tylko z Marcinem i nic więcej, tak? Zresztą też jest dosyć fajna taka historia, ponieważ z Grześkiem się znamy z piaskownicy. Była taka partyzantka w sensie takim, że to nie była firma, hale czy coś, tylko dalej to był dom, gdzie działaliśmy, wiecie, w piwnicy jakiś magazyn. Wiecie, stoiska degustacyjne to już pełną parą, roll-upy pełną parą, ścianki pop-up to już też tak naprawdę robiliśmy już z taką skalę większą. Wjeżdżamy, możesz tutaj Łukasz pokazać, bo tam jest nowa siedziba i mamy nową siedzibę. Nie strzela! Macie szczęście, W oddali widać kosteczkę naszą. A to jest nasza siedziba, w której byliśmy do zeszłego roku. Z każde miejsce, można powiedzieć, z którego żeśmy gdzieś tam się rezygnowali, no to działo się dlatego, że było za mało miejsca. Drzwi ci zamknął! Drzwi ci zamknął! Z wyścigowej pojawiamy się tutaj. Wynajęliśmy ten budynek, tylko ten. No i tu już zaczęły, tu właśnie Vario i tu była decyzja, dlatego stamtąd uciekaliśmy tutaj, musieliśmy kalander kupić, bo poszło, że idziemy w ścianki tekstylne i ta cała historia ścianek tekstylnych się rozpoczęła gdzieś tam idea, a tutaj realizacja. Takim punktem zapalnym w tym wszystkim to było Vario, nie? I cała ta gama produktów Vario, tekstylne, ten kalander. Ten kalander był takim game changerem. Przypomnę, zwierzę podobne do konia. Puszczaj konia. To jest koń. Jakie macie pomysły? A gdzie to jest żyrafa? Idziemy na zasadzie języka żyrafa. Żyrafa. No trochę jest, tylko taki łeb wysoki. Nie wiem, ile w tej chwili mamy nawet w dalszym ciągu palet na stanie, ale myślę, że gdzieś około 5000 palet jest. Lubię tak pobawić się trochę, wiecie, w ten wygląd, taki design, stąd też mamy firmę meblową, Malo Design. Zawsze mi się to podobało. Też co roku jeżdżę na te targi Mobile Milano, na targi największe meblowe targi na świecie, gdzie też trochę szukam inspiracji do systemów wystawienniczych, do targowych. No tak to wygląda i stąd też ten
miks tego, ten sos tego wszystkiego, w którym to się gotuje, gdzieś właśnie powoduje, że takie różne, a to mi się podobało, a ten fotel, a takie krzesło, a takie wykończenie, a to tak zrobione. No i później, wiesz, gdzieś tam chciałem zrobić teraz, już chcieliśmy zrobić taką siedzibę, w której będzie, jakby to jest taki efekt tego, że chcieliśmy zrobić wszystko, czego nie było wcześniej, nie? No i tak stąd też jakiś tam taki design, nie? Który może jest już taki fajny, tak? Mi się podoba. No i też w tym designie, który tutaj mamy, tej siedziby, też mamy użycie naszych systemów, tak? Tekstylnych, na ściany, lampy porobione, no tak, to już. No nic, no to pozostało chyba teraz powiedzieć AdSystem. I koniec. I zaczynamy. 0时25分，我国在西昌卫星发射中心用长征3号乙运载火箭成功将天通1号03型发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。中国航天发射